Jest taki film Puk Puk. Wyobraźcie sobie kilkoro ludzi, którzy mają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zostają umówieni do lekarza na 1 godzinę. Lekarz nie przychodzi i decydują się na to, żeby zrobić sobie własną terapię grupową. Jestem bardzo ciekawy, czy do takiej kolejki, do takiej grupy chciałby trafić nasz dzisiejszy gość. Gościem podcastu Czwórki Polskiego Radia jest Łukasz Czajkowski, człowiek, który ma lat 37 i to się zgadza, ma żonę, ma 2 dzieci i ma nerwicę, która kryje się pod hasłem OCD. I pewnie tych liter dzisiaj będziemy używać. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć Łukaszu. Cześć Kubo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ogromnie się cieszę, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać o tym temacie, który mnie dotyka, ale też dotyka bardzo dużą ilość osób na całym świecie. Bez względu na płeć, bez względu na wiek, cierpią często w ciszy, nie mówiąc o tym nikomu. Dlatego tak ważne jest to, że możemy tutaj razem wspólnie porozmawiać. Ale słuchaj, ja bym w ogóle chciał zacząć od tego filmu, o którym wspominałem, mianowicie Puk Puk. Film, który znasz. Tak, film znam doskonale. Był to jeden z pierwszych filmów, który obejrzałem na temat OCD zaraz po mojej diagnozie. Przede wszystkim to jest komedia, która pozwala nabrać dystansu do tego zaburzenia. Pokazuje, jak różnych elementów życia może OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, dotyczyć, jak wielu obszarów życia może dotknąć i w jak różny sposób ono się objawia i jak utrudnia życie ludziom. No, jeśli chodzi o bohaterów, to faktycznie utrudnia, no bo przychodzi kobieta, która na przykład musi non-stop myć ręce, jest mężczyzna, który musi stawiać stopy tak, a nie inaczej, żeby przypadkiem na jakieś połączenie między płytkami nie nadepnąć. Jest też kobieta, która kiedy tylko usłyszy jakieś przekleństwo, musi się żegnać, musi robić znak krzyża. To jest to rzeczywistość osób z OCD? To jest rzeczywistość, którą widać przy OCD, gdzie kompulsje, czyli te czynności, które robimy jako osoby z OCD, żeby zniwelować lęk, dyskomfort, to są kompulsje widoczne. I ten film to doskonale pokazuje, aczkolwiek nie pokazuje tego, co jest pod spodem. Nie pokazuje tego, jak wielkie cierpienie się za tym kryje, jak wielki dyskomfort i do czego tak naprawdę to zaburzenie nieleczone może prowadzić. Ty to znakomicie wiesz na własnej skórze. Przekonałeś się właśnie o tym. Tak, niestety tak. Bardzo długo zastanawiałem się, czy sobie sam z tym poradzę, udając, że sobie sam z tym poradzę, nie mówiąc tego nikomu, wstydząc się, że zostanę uznany za osobę, która jest psychicznie chora i jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo. Takich osób jak ja są miliony na całym świecie, które boją się sięgnąć po terapię, boją się sięgnąć po pomoc, boją się komukolwiek o tym powiedzieć. Zastanawiam się, czy ja mogę używać dzisiaj w naszej rozmowie słowa nerwica? Słowo nerwica natręstw było używane jakiś czas temu, kilka dobrych, ładnych lat temu, aczkolwiek teraz jest to klasyfikowane jako zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Niemniej jednak uważam, że nie ma znaczenia, jak to będziemy nazywać, to jest po prostu zaburzenie. Czyli jeśli powiem Łukasz Czajkowski, człowiek, który ma nerwicę, to ci nie będzie przeszkadzać? Mi absolutnie to nie będzie przeszkadzać. Powszechnie na całym świecie używa się OCD, czyli Obsessive Compulsive Disorder. No i myślę, że ten skrót jest coraz powszechniejszy. To ja będę w takim razie żonglował. Możesz jak najbardziej żonglować. Z nerwicą jest o tyle łatwiej, że to krótkie, no i każdy kojarzy mniej więcej o co chodzi. A OCD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, kompulsyjne, niekompulsywne, no to może być dla niektórych zagadkowe. Jasne. Też widziałem to w momencie, kiedy dostałem diagnozę i zacząłem o tym mówić na samym początku moim bliskim znajomym, moim kolegom z pracy, koleżankom, rodzinie. Nikt nie wiedział, co to jest. Nikt nie wiedział, z czym to się wiąże, jaki to niesie ze sobą dyskomfort. Pierwszą rzeczą, o którą zapytała mnie moja żona, jak jej powiedziałem, że słuchaj, no i
czuję, że to jest to, co kiedyś odczuwałem kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, bo zaczęło się to już dużo wcześniej. I jak ja jej powiedziałem, że to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, to zapytała, czy jesteś niebezpieczny, czy to się z czymś wiąże, ponieważ świadomość na temat depresji jest znacznie większa, ale na temat zaburzeń, które do tej depresji prowadzą, jak na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, jest stosunkowo mała, zwłaszcza w Polsce. A to pewnie trudny komunikat, bo de facto pod nim się kryje pytanie, czy mam się ciebie bać. Tak, zdecydowanie. Pytanie od najbliższej osoby. I to jest naturalny lęk, który przychodzi do głowy, tak? Pierwsza rzecz, którą sprawdzimy, co się kryje za danym zaburzeniem, ponieważ wiemy, że spektrum zaburzeń psychicznych jest cała masa. Jednak przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych natrętne myśli, na których osoba z zaburzeniem się zatrzymuje, są to myśli, które są niezgodne z naszymi wartościami. One uderzają w nasze wartości, w to, co jest dla nas naprawdę ważne i my tych myśli nie chcemy. W odróżnieniu do psychopaty, który ma taką myśl i mówi, dobra, zróbmy to. Czyli w twoim przypadku OCD, nerwice... W przypadku OCD, tak, są to myśli, które chce się wyrzucić z głowy, których nie chce się mieć, ale które się pojawiają. Jak do ciebie pisałem na Instagramie, to mi odpisałeś, ja mam ruminację. Dobrze? Tak, ruminacje to jest może takie mało znane jeszcze w Polsce słowo, ale generalnie to jest kompulsja, czyli czynność wiodąca do zmniejszenia lęku, zmniejszenia dyskomfortu, ale która dzieje się w głowie, której nie widać, tak jak na przykład sprawdzenie drzwi, gdzie ktoś z twoich bliskich może zobaczyć, że sprawdzasz klamkę po 20 razy, sprawdzasz światło, nie wiem, nie chcesz nadepnąć na tą linię, bo masz dyskomfort idąc chodnikiem, to są widoczne kompulsje. W przypadku moim większość czasu spędzałem w głowie. Analizując, szukając 100% potwierdzenia na to, co mi podsuwało OCD, czyli a co jeśli coś się stanie. I te ruminacje niestety potrafiły trwać nawet kilka do 8 godzin dziennie. Zastanawiałeś się nad tym, że coś niebezpiecznego może się wydarzyć? Tak, Czy chodzi o coś innego? Że coś niebezpiecznego może się wydarzyć, że coś jest nie tak w moim związku, że mógłbym dziecko zostawić w samochodzie, a nie wypuścić do przedszkola. I jesteś w głowie, stoisz, zatrzymujesz się, nie robisz nic innego, co by cię mogło rozpraszać i próbujesz rozwiązać problem w głowie, którego nie ma. Ale tego rozwiązania nie ma, ponieważ OCD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, chcą od nas 100% pewności. A my nie możemy być pewni na 100% wielu rzeczy w naszym życiu. Na przykład tego, czy teraz w nas meteoryt nie uderzy i wrażliwie tutaj skończymy. Ale powiedz, jadąc do nas z Poznania, miałeś różnego rodzaju myśli związane, właśnie takie trochę nerwicowe, czy nie? Czy nie? Tak szczerze. Myśli natrętne trafiają się bardzo często i od nich nie możemy ich powstrzymać. Myśli są automatyczne i tak samo ty masz na pewno dużo automatycznych myśli, które ci wpadają do głowy, ale nie skupiasz nad nimi swojej uwagi, nie nadajesz im znaczenia. Osoby z OCD niestety nadają to znaczenie i myślą, skoro ja tak pomyślałem, to musi to coś znaczyć. I oczywiście takie myśli się trafiają cały czas. W terapii jestem stosunkowo krótko, bo od października zeszłego roku, ale terapia pomaga nam, jak nie reagować na te myśli. Czyli ta myśl może sobie w głowie być, może sobie istnieć, ona odleci po pewnym czasie, ale terapia uczy mnie, jak wytrzymać z dyskomfortem i jak na to nie reagować, jak się skupić na tym, co jest naprawdę ważne. Powiedziałeś o takich myślach związanych z bardzo bliskimi ci osobami, to znaczy z żoną albo z dzieckiem. One dotyczą tylko tego, czy one wychodzą ponad to? Ponad relacje. Zastanawiam się, czego jeszcze mogą dotyczyć takie natrętne myśli.
Natrętne myśli i to, czego się łapie OCD danej osoby, może dotyczyć każdego aspektu życia. Może to dotyczyć wszystkiego, na czym nam zależy. Jakby są sklasyfikowane różne podtypy OCD, aczkolwiek też nie chciałbym szufladkować tego, ale są OCD związane z wyrządzaniem komuś krzywdy. Sięgasz po nóż. Czyli boję się tego, że mogę wyjąć na przykład z szuflady nóż i kogoś zabić. Tak. Masz taką myśl i mówisz, kurczę, jak ja mogłem o tym pomyśleć? Że jestem do tego zdolny. Jestem złym człowiekiem i analizujesz to i są osoby, które pozbywają się wszystkich noży z domu, ponieważ mają tak duży lęk i dyskomfort, że nie mogą na to patrzeć. A unikając tego, jeszcze bardziej nakręcają swoje zaburzenie. Mam kolegę, który boi się jeździć autem, ponieważ za każdym rogiem, jeżeli przejedzie obok jakiejś osoby, bardzo boi się, że mógł kogoś przejechać, mógł komuś zrobić krzywdę. Takie osoby wracają na miejsce zdarzenia, robią zdjęcia, żeby mieć 100% potwierdzenie. To nie pomaga, bo to nadal nakręca OCD. To jest takie paliwo, które dajesz swojemu mózgowi, dajesz swojemu OCD tak naprawdę, które daje ci takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Pamiętam, że jeden z psychiatrów opowiadał mi o kimś, kto przychodził do niego z żelazkiem. Normalnie z żelazkiem w ręce, dlatego że ta osoba bardzo bała się tego, że być może to żelazko, jeśli ono zostanie w domu, to będzie podłączone i ona zapomni o nim, więc wolała chodzić z tym żelazkiem po mieście. Ktoś, kto nie ma takich problemów, nie ma takich zaburzeń, mógłby powiedzieć, że no trochę dziwne. A jednak pod tym kryje się cierpienie, o którym wspomniałeś. Pod tym kryje się ogromne cierpienie, aczkolwiek osoby z OCD mogą mieć też różny wgląd w swoje zaburzenie. Ja doskonale wiem, odkąd dostałem diagnozę, odkąd zacząłem czytać na ten temat i się zagłębiać w tematykę związaną z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, ja doskonale widzę absurdalność tego, do czego zmusza mnie OCD. A mimo to robię dalej. Wszystko dzieje się wokół emocji. My jako osoby z OCD chcemy uniknąć tych emocji, które powodują dyskomfort, a to niestety nie tędy droga. Powinniśmy się nauczyć przeżywać te emocje, powinniśmy nauczyć się, że dyskomfort też jest okej i że nie wszystko, co nam podpowiada głowa, jest prawdą. Czyli rozumiem, to, co związane z kompulsjami albo z natrętnymi myślami, związane jest też z tym dyskomfortem, z takim napięciem, które w nas jest. Tak, to jest ogromne napięcie. Skupiamy się na natrętnych myślach i chcąc dostać ulgę, szukamy sposobu, żeby tego dyskomfortu się pozbyć. Sposobów na pozbycie się dyskomfortu, które nie są dobrym rozwiązaniem, osoby z OCD mają całe spektrum, tak? Możemy szukać potwierdzenia w internecie, możemy szukać potwierdzenia u znajomych, pytać się, czy to jest normalne, albo prosić kogoś, słuchaj, czy zamknąłem te drzwi, albo poprosić kogoś, żeby to zrobił za nas, ale to jest cały czas uciekanie od swojego lęku, bo ile lat ktoś może za nas sprawdzać drzwi i potwierdzać nam, słuchaj, zamknąłeś te drzwi, albo twoje dziecko rzeczywiście jest bezpieczne, to jest tylko myśl. A na czym ta ucieczka polegała u ciebie? Bo ty wspomniałeś o tym, że raczej takich kompulsji nie miałeś. Czy zamknąłem drzwi, czy wyłączyłem wszystko z kontaktu, czy gaz jest wyłączony? Tak, u mnie, w moim przypadku, ucieczka polegała na tym, żeby wyjaśnić sobie daną myśl w głowie, że jest to OCD, że ta myśl nie jest prawdziwa, mimo że się wydaje bardzo prawdziwa. Próbowałem dojść w głowie do rozwiązania, które jak już wydawało mi się, że dostałem, OCD przy kolejnej takiej samej sytuacji powiedziało, słuchaj, jak dostałeś tą ulgę poprzednim razem, to zrób to jeszcze raz. I zaczynasz kręcić wszystko od nowa. W pewnym momencie staje się to tak bardzo frustrujące, że nieleczone OCD prowadzi do depresji. Często osoby, które zmagają się kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nie mają pomocy, mogą popełniać samobójstwa, ponieważ OCD jest zaburzeniem, które torturuje.
Ona naprawdę torturuje, tego nie widać. Dla osoby z zewnątrz wydaje się, że to jest absurdalne. No ja też przecież 2 razy czasami jak automatycznie wychodzę, muszę sprawdzić drzwi. W przypadku OCD jest to tak ogromny dyskomfort, że zaburza funkcjonowanie. No wracam jeszcze do opowieści tego psychiatry, o którym wspomniałem. On też mówił, że na przykład dla jego pacjenta takim dużym sukcesem było to, że wychodził do niego na wizytę z domu nie 8 godzin przed tą wizytą, a 6. Dlatego, że na początku zwykle to było tak, że wychodził 8 godzin wcześniej, bo po drodze dotknął bardzo wielu przedmiotów i za każdym takim dotknięciem musiał wracać do swojego domu i się myć. Więc skracanie tego czasu, który ta osoba potrzebowała na udanie się do psychiatry, to był taki sukces małymi krokami wypracowywany. Tak samo jest w przypadku leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych dzięki terapii, bo terapia to jest w ogóle samo zauważenie i przyznanie się do tego, że mam problem, to jest już duży krok milowy. Terapia bardzo pomaga i terapia pokazuje nam i uczy nas, jak stawiać czoła lękom, nie wykonując tych kompulsji. Czasami nawet kilka sekund wydaje się być mega ciężkim zadaniem, żeby odłożyć tą kompulsję, żeby nie zrobić tego, co zaburzenie chce już teraz. Przeszkadza mi to, że ta szklanka nie stoi równo pod mikrofonem. I teraz... Ale przeszkadza ci to teraz nie, w tym momencie? Absolutnie nie. Ale komuś może, kto ma OCD. Podaję przykład, że bardzo mi to przeszkadza, jest to ogromny dyskomfort. I teraz taka osoba naprawdę, żeby wytrzymać kilka minut, kilka sekund, wiedząc w głowie, że sytuacja jest taka, a nie inna, to jest naprawdę duże wyzwanie często. Dlatego w OCD liczą się małe kroki, którymi dochodzimy do dużych efektów później. Ale to wymaga czasu. Dzisiaj masz 37 lat. Powiedziałeś o tym, że właściwie leczysz się od 2 niespełna? Od roku. Od roku właściwie. Od roku. A nerwica jest z tobą od lat? Można powiedzieć 20. Tak, to jest bardzo przykre i smutne, ale niestety średni czas od pierwszych objawów do podjęcia efektywnej terapii, mówię efektywnej, czyli skierowanej konkretnie pod OCD i dającej skutki, to jest około 10-15 lat. To jest bardzo długo. Bardzo długi czas osoby mierzą się z tym, nie mówiąc nikomu, wstydząc się tego. W moim przypadku był to brak wiedzy, tak? Ja byłem nastolatkiem, któremu nie przyszłoby do głowy, że mam jakieś zaburzenie. A to jak to wyglądało w przypadku 17-letniego Łukasza z OCD? Wiesz co, ja jak nawet młodszy byłem, miałem pierwsze symptomy, gdzie przechodząc nawet obok jakiejś strzykawki, jakichś leków, bałem się, że mogę się zarazić. I analizowałem w głowie, czy to jest możliwe. Patrzysz na to, co widzisz na ziemi, na to, obok czego przechodzisz i zastanawiasz się. Tylko będąc nastolatkiem, nikomu o tym nie mówiłem. Teraz będąc świadomy, mówię sobie, kurczę, no to wtedy można było zareagować. Tylko nie było takiej wiedzy. Osoby mi bliskie też nie wiedziały, co się dzieje, bo tego po prostu nie pokazywałem. Kiedy natomiast miałem około 19-20 lat, trafiłem do złego lekarza, ponieważ miałem myśli, które bardzo mi przeszkadzały i poszedłem do psychiatry, który powiedział, ma pan nerwicę, proszę brać leki. Nie kierując mnie niestety do żadnego specjalisty, terapeuty, gdzie tak naprawdę w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych terapia to podstawa. Jak myślisz, co jako 20-latek mogłem sobie pomyśleć, dostając leki psychotropowe, antydepresyjne? No nie wiem, mnie od razu przychodzi do głowy taka myśl, ja nie będę tego brał, ja jestem normalny, nie mam żadnej choroby. Tak. I tyle. Pomyślałem sobie też, że ten lekarz jest bardziej nienormalny niż ja. Więc ja tych leków nie brałem. Moja wtedy jeszcze nie żona, ale narzeczona powiedziała mi, narzeczona dziewczyna jeszcze wtedy, powiedziała mi, Łukasz, przecież to jest twoja głowa, ty możesz sterować tym, co myślisz. I ja ten temat uciąłem. Na kilkanaście lat nie miałem objawów, które by mi przeszkadzały. Może byłem nieświadomy. Może coś się pojawiało.
ale żyłem normalnie. I niestety po 20 latach, jak się zaczęła pandemia, no to moje OCD eksplodowało w głowie. Wyobrażam sobie, że to już jest takie kombo, jeśli chodzi o różne natrętne myśli, które wtedy przychodzą, skoro to było tyle lat skumulowane. To uczucie, które się u mnie pojawiło w 2019 roku, jak się zaczęła pandemia, było mi znane. I ja jakby oszukiwałem siebie, ale wiedziałem, że to, co było kilkanaście lat temu, że to wróciło. Uczucie, czyli lęk? Uczucie, lęk, to, że muszę coś sprawdzać, że muszę powtarzać pewną czynność. I jak zaczęła się pandemia, to stwierdziłem, że kurczę, zacznę życie fit i zrobiłem sobie w domu siłownię. I wyobraź sobie, że spędzałem na niej po 3 godziny, co strasznie irytowało moją żonę. I nie robiłem tam 3 godzin treningów. Przez 1,5 godziny liczyłem, czy na tej sztandze, która ma 10 kg, jest rzeczywiście 40 kg nałożone, czy nie. I przez 1,5 godziny potrafisz liczyć, ale nie jesteś nadal pewny. Liczysz? Czyli jeśli zadam ci pytanie, po co to robiłem, no to jest bezzasadne pytanie, bo trudno znaleźć odpowiedź. Tak, to odpowiedź jest Odpowiedzią wbrew pozorom bardzo łatwa, żeby poczuć ulgę. Żeby poczuć ulgę, żeby być na 100% pewny, że rzeczywiście ten wysiłek, który wkładam w trening, ma sens, że tyle, ile sobie zaplanowałem, tyle tam tych kilogramów jest. Ale przez 3 lata, wiadomo, pandemia też nie pomogła. Byłem zamknięty sam w garażu ze swoją głową i ze swoim OCD. I to nie było dobre. To na pewno też wpłynęło na to, jak to się u mnie rozwinęło, jak to OCD się obudziło. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, one wpływają na relacje? Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne to jest problem całej rodziny. Całej rodziny, twoich bliskich. I też mówię o tym głośno, ponieważ osoba, która ma zaburzenie, która nie jest świadoma, może myśleć, że ona jako osoba z problemem jest najbardziej poszkodowana. Jest jej bardzo ciężko i to jest zrozumiałe, bo tak jest. Ale cierpią na tym wszyscy bliscy. Bo niestety, ale rodzina bardzo często angażuje się w rytuały, w kompulsje, myśląc, że pomaga, a często bardzo często szkodzi. Ale co to znaczy? Próbuję sobie wyobrazić jakiś przykład. Angażuje się w kompulsję. Angażuje się w kompulsję, na przykład cały czas będę wokół, bo to jest łatwo sobie wyobrazić, sprawdzanie drzwi albo chociażby mycie rąk. I osoba bliska, która chce dla ciebie jak najlepiej, chce ci pomóc, mówi, wiesz co, no zamknąłeś te drzwi albo zamknę je za ciebie. Albo umyłeś te ręce dobrze, jest naprawdę czysto. I to zapewnienie, które ci daje ta osoba, jest jak paliwo. Czyli taki komunikat, słuchaj, ja zdejmę z ciebie tę odpowiedzialność. Tak. I to działa jak paliwo dla zaburzenia, ponieważ przy następnej takiej sytuacji zaburzenie będzie wymuszało na tobie, słuchaj, zapytaj się jeszcze raz jej. Zapytaj jeszcze raz i te osoby bliskie się też z tym męczą. I niestety to dotyka całej rodziny. Przykład, gdzie moje ruminacje wpływały na nasze życie, to jest chociażby to, gdzie mój 6-letni syn chciał się ze mną pobawić, tak? A ja miałem problem do rozwiązania, który mi podrzuciło OCD i mówię, dobra, Tymek, za chwilę przyjdę i ta chwila mogła trwać godzinę. Bo zaburzenie podpowiada ci tu, w tym momencie rozwiąż ten problem i dostaniesz ulgę. Mówisz o relacji z dzieckiem, z żoną podobnie pewnie. Tak, bo tak jak mówiłem, podtypów OCD, do których OCD się może przyczepić, jest kilka takich powszechnych. Jest to harm OCD, czyli że możesz kogoś skrzywdzić. Jest to ROCD, czyli relationship OCD, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne na tle relacji. I ta relacja nie musi dotyczyć tylko męża, żony, chłopaka, dziewczyny. Może dotyczyć nawet mnie i swojego pupila, moich dzieci, mojej ciotki, moich znajomych, gdzie OCD ci podpowiada,
słuchaj, czy on na pewno jest twoim przyjacielem? On zrobił coś takiego, co wydaje się, że nie. I analizujesz to w głowie. Albo czy ja jestem wystarczająco dobry dla tej osoby? Jeżeli pomyślałem sobie, że mógłbym coś zrobić złego, no to na pewno nie. Czy my jesteśmy w odpowiednim związku? Czy na pewno tą drugą osobę kocham? I takie pytania są naturalne, będąc w związku, będąc z drugim człowiekiem. Dla normalnej osoby to jest naturalne, że czujesz jakby, że mogą się zdarzyć różne rzeczy i taka niepewność jest normalna. Niestety zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne próbuje nam wmówić, że ta niepewność jest niedobra i musimy być pewni na 100%. A te myśli dotyczą też seksu? Tak, bardzo często też osoby mają natrętne myśli związane z bliskością, z seksualnością, podtyp OCD na tle seksualności, czy ja jestem heteroseksualny na przykład. I takie osoby się wstydzą, bo myślą, że mogą mieć inną orientację seksualną niż w rzeczywistości. Jest też sporo tematów tabu w OCD, gdzie bardzo ciężko jest ludziom podjąć terapię, ponieważ dotyczy to naprawdę ciężkich tematów, jak na przykład OCD związane z pedofilią. Czyli wchodzi ci do głowy myśl, że mogłeś spojrzeć źle na dziecko i boisz się, że to mogłaby być prawda. Boisz się tego powiedzieć komukolwiek, bo nie wiesz, do jakiego terapeuty trafisz. Jeżeli terapeuta nie będzie miał wystarczającej wiedzy na temat tego zaburzenia, może zadzwoni na policję, może powie to komuś albo nie zrozumie cię totalnie. Dlatego też bardzo ciężko jest wielu osobom podjąć terapię, bo jest mała wiedza w Polsce na ten temat i jest bardzo duże poczucie wstydu, jeżeli chodzi o to zaburzenie. No, to niezwykle trudne, o czym mówisz. To znaczy, rozumiem, że można mieć żonę, można mieć dzieci, jednocześnie cały czas zastanawiać się na przykład, czy jestem gejem, albo czy mógłbym być pedofilem i to jeszcze być może ukierunkowanym na własne dzieci. Tak, dokładnie tak. To zaburzenie celuje w nasze najważniejsze wartości. Dlatego tak trudno jest zaakceptować, że to są tylko myśli, które nam wpadają do głowy i które wpadają 100% ludzi na świecie tak naprawdę. Co w takim razie się musiało wydarzyć, żebyś ty stwierdził, ja jednak potrzebuję pomocy? I już nie będzie tak, jak było te 20 lat temu, tylko teraz naprawdę wchodzę w to na maksa. Niestety, ale to, co się wydarzyło, to jest coś, co chciałbym zmienić w społeczeństwie i wśród ludzi cierpiących na OCD, ale też osób ich bliskich. U mnie OCD zaczęło bardzo psuć relacje w domu. Między mną, między moją żoną i byłem już naprawdę dobity do podłogi. Musiało się wydarzyć to, że przestałem dawać radę. Byłem sfrustrowany, że nie mogę wyjść ze swojej głowy, nie mogę przestać analizować. I przyznałem się żonie, bałem się, ale powiedziałem, nie daję rady. Potrzebuję pomocy, potrzebuję terapii. Po 20 latach. Mając jeszcze świadomość tamtej wypowiedzi, wtedy twojej dziewczyny, która powiedziała, to wszystko jest w twojej głowie, to jest twoja głowa. Tak, dokładnie. Mając pseudoanalizę psychiatry sprzed 20 lat. 20 lat minęło i niestety dopiero wtedy podjąłem terapię. Także ja w terapii jestem stosunkowo niedługo, bo od października zeszłego roku. Ale to był najlepszy krok, jaki zrobiłem. I chciałbym, żeby ludzie, którzy cierpią, nas usłyszeli i też wiedzieli, że nie są sami, że to jest coś, o czym można porozmawiać. Terapeuci są po to, żeby pomóc. Też psychiatrzy, bo OCD leczy się też lekami. I ty jesteś dzisiaj wyleczony? Chciałbym, ale nie. Myślę, że jestem na początku mojej drogi. Dużo wiem, dużo nad sobą pracuję. Mam wspaniałą terapeutkę. Jest cała masa ludzi, która mnie wspiera,
Ale skoro przez 20 lat uczyłem swój mózg błędnych schematów, błędnego myślenia, to niestety to nie da się tak odkręcić. Ważne jest w tym wszystkim wsparcie bliskich, bo powiedziałeś o tym, że nerwica OCD w pewnym momencie zaczęło psuć twoją relację z żoną i w ogóle takie życie domowe, ale tak na maksa już. Rozumiem, że to zbliżało się ku końcowi. A wyobrażam sobie, że z drugiej strony tym całym cierpieniem trzeba się też jakoś zaopiekować. Tak, trzeba się tym cierpieniem zaopiekować, ale też ważne jest, żeby rodzina wiedziała, z czym ma do czynienia i czego nie robić przede wszystkim, bo można, chcąc pomóc, naprawdę zaszkodzić. I moja żona potrafi wyłapać naprawdę wszystkie niuanse, które moje OCD stara się od niej Ale wyciągnąć. jesteś w stanie powiedzieć, jakie to są konkretne niuanse? Jestem tego ciekawy po prostu. Jeżeli moje OCD potrzebuje zapewnienia na jakiś temat, pytam ją o to, a ona mówi po prostu stop, nie rozmawiam z tobą. Ale na przykład waszej miłości, relacji, tak? Czy nie tak, tylko? Różnie, na różne tematy, ale od razu widać, jeżeli dana osoba żyje z osobą z OCD i chce się zaangażować, to widać od razu, kiedy to jest pytanie nie twoje, tylko twojego OCD. I wtedy warto powiedzieć stop, nie odpowiadam, bo ta odpowiedź tylko nakręci zaburzenie. Więc tak, jak najbardziej. Tak jak powiedziałeś, wsparcie bliskich jest ważne, ale bardzo ważna jest też samoświadomość osób, które mają zaburzenie, czego też bardzo często brakuje, bo my wypieramy to, co niestety nas dotyka. A kiedy poznałeś pierwszą osobę, która też ma OCD? Bo wyobrażam sobie, że też do pewnego momentu możesz myśleć sobie, no ja pewnie jestem taki jedyny na całym świecie. Słuchaj, jak wystartowałem w zeszłym roku, w grudniu, z moim profilem instagramowym, gdzie zacząłem podchodzić z taką dozą humoru i dystansu do tego zaburzenia, ponieważ w domu mieliśmy układ nie gadajmy o moich myślach, bo są to ciężkie myśli, ciężko je też zrozumieć czy wytłumaczyć. Postanowiłem wygadać się przez memy, przez rolki nawiązujące do tego zaburzenia w internecie. Zakładając swój Instagram... Trochę obśmiać to tak jak w tym filmie Puk Puk, od którego Dokładnie tak, zaczęliśmy bo dzisiaj. de facto nabierając dystansu, patrząc na to zaburzenie gdzieś tam z boku, z jakiejś perspektywy, pomagamy sobie, tak, że to jest to zaburzenie, to nie jesteśmy my. To jest coś, co jest spowodowane przez chemię w mózgu, niższy poziom serotoniny, przez czynniki społeczne i tak dalej. Też OCD jest wzmagane przez stres, więc ten dystans jest naprawdę bardzo ważny. I jak oficjalnie na swoim prywatnym koncie napisałem, słuchajcie, mega ważna wiadomość, na której mi zależy, mam OCD, jeżeli potrzebujecie pomocy, to zgłaszajcie się do terapeutów, nie jesteście sami. Okazało się, że sąsiadka 2 ulice obok też ma OCD. Okazało się, że ktoś z moich bliskich, z którymi się znamy, też ma OCD. Mówi, Łukasz, ja mam tak samo. I naprawdę jest tych osób bardzo dużo. A zaczęliście rozmawiać o tym, a ty jakie masz? Natrętne myśli, czy jednak kompulsje jakieś? Musisz sprawdzać kontakty? Tu trzeba też być bardzo ostrożnym, bo można się wspólnie nakręcać. I niestety często osoby, które nie są do końca świadome, zapewniają się nawzajem, tak, że słuchaj, spoko, to jest normalne, więc luzik, nie? I po prostu te osoby się mogą razem zagłębiać w swoje zaburzenie jeszcze bardziej i pogarszać swoją sytuację. Często widzę to na grupach facebookowych, gdzie są osoby z OCD, które same pytają o to zapewnienie na tych grupach i niestety sobie szkodzą. Więc tutaj ta samoświadomość też jest ważna. Oczywiście rozmawiam z osobami z OCD, bo prowadzę konto instagramowe na temat OCD, więc jest masa ludzi, ale trzeba być świadomym, co wolno, a czego nie wolno. A skąd się bierze humor na temat nerwicy natręctw, OCD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych?
Jakbyśmy chcieli nazwać jakkolwiek, o tak. Skąd się bierze humor? No, skąd przychodzi ci do głowy to, co umieszczasz na Instagramie? Z tego samego miejsca, skąd przychodzi humor stand-uperów, czyli myślę częściowo z własnego doświadczenia. Znaczy u mnie, bazując głównie na moim doświadczeniu i na tym, co przeżywam, tak? To są memy, rolki, które tworzę, które pokazują w sposób humorystyczny, ale pokazują jednak prawdę. Pokazują to, jak my się czujemy. I to też fajnie pokazuje odpowiedź mojego kolegi z pracy, który powiedział: słuchaj, no przejrzałem tą swoją stronę i teraz rozumiem, co to jest. To nie jest opis, który podaje ci terapeuta, psychiatra, psycholog, że są kompulsje, są natrętne myśli, jest lęk i tak dalej, tylko oglądając humor jesteś w stanie dużo łatwiej to zrozumieć. Przed naszym spotkaniem zastanawiałem się, czy są takie rzeczy, które można zyskać dzięki OCD. Na pewno na krótką metę to są te, o których wspomniałeś. Być może na dłuższą, kiedy zorientujemy się, że to mamy, to taki wgląd w siebie zdecydowanie większy, ale są pewnie też rzeczy, które się traci. Dzisiaj z perspektywy czasu wiele rzeczy straciłeś? Czas, lata. 20. Też nie chcę mówić, że straciłem 20 lat, bo tak jak mówiłem, żyłem normalnie przez naście lat. Nie przeszkadzało mi to, ale faktycznie jak OCD się rozkręciło, to tracisz mnóstwo czasu. Tracisz tak naprawdę życie, bo to, co możesz robić nie będąc w swojej głowie, będąc tu i teraz, robiąc rzeczy, które naprawdę kochasz, które możesz robić razem z rodziną, przyjaciółmi, niestety tracisz ten czas, bo jesteś w swojej głowie, próbując rozwiązać nieistniejący de facto problem. Łukaszu, ty jesteś też iluzjonistą. Byłem iluzjonistą przez 7 lat. Tak, nie sądziłem, że wyciągniesz ten temat, ale tak. No, o tę iluzję pytam dlatego, że ona mi się trochę z magią kojarzy, a magia znowu kojarzy mi się z OCD. Takie mam połączenie. A to dawaj. No właśnie, słuchaj, no iluzja to trochę magia, a myślenie magiczne w Lewicy Natręstw jest obecne chyba. Tak, myślenie magiczne jest obecne. Skoro tak pomyślałem, to się stanie, tak? Skoro nie odpukałem 10 razy w stół, no to za chwilę uderzy w nas jakiś meteor. Albo rzucę 3 razy piłką do kosza, trafię do babcia nie umrze, która jest umierająca. Tak, i OCD, tak, tutaj trafiłeś w samo sedno. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne tworzy taką iluzję bezpieczeństwa. Tworzy takie poczucie 4 ścian, w których jesteś bezpieczny, gdzie się nic nie stanie, tylko że te 4 ściany cię trzymają w ryzach i nie wypuszczają cię na zewnątrz. Powodują wręcz, że unikasz naprawdę cennych chwil, które mógłbyś przeżyć nie mając tego OCD i nie szukając tego złudnego poczucia bezpieczeństwa. Ale nie sabotuję twojej pracy jako iluzjonisty, bo wyobrażam sobie, że to musiał być też ciekawy czas taki w życiu. Nie sabotujesz. Akurat wczoraj dostałem propozycję od nauczycielki mojego syna, żeby wystąpić u niego w klasie, więc będę mógł odkopać swoje dawne umiejętności i tym samym oderwać się od OCD, bo będąc skupionym na chwili obecnej, na tym, co jest ważne, co jest tu i teraz, a wiem, że to dla mojego syna jest naprawdę ważne i on jest dumny, jak przychodzę do szkoły. Tata przyjdzie i robi sztuczki. I tak, i pokazuje to, co umiem robić dobrze. To nie daje czasu mojemu zaburzeniu na rozkręcenie się, na zabraniu czasu na naprawdę cenne rzeczy, które mogę w życiu robić. A ty jesteś jakimś specjalistą w konkretnej dziedzinie związanej z iluzją, czy to tak nie wygląda? Ja uwielbiam karty. Uwielbiam karty, close-up magic tak zwany, czyli to jak siedzimy tutaj blisko sobie. Nie lubię gadżetów, nie lubię sceny, bo tam wszystko można nakręcić, mieć jakieś rekwizyty. Karty to są karty. Zapomniałem powiedzieć ci, żebyś przyniósł. No, kurczę. Zrobilibyśmy premierę wtedy. Oj, to bym się chyba zestresował dopiero. Ale następnym razem będzie okazja. Ale powiedz jeszcze, jak się zostaje iluzjonistą?
To jest oglądanie filmików na YouTubie, czy nie? Czy ma się Najpierw- ojca, matkę, która się tym zajmuje i wtedy się w to idzie? Moja historia zaczęła się trochę źle, bo zaczęło się od pokera. OCD i jeszcze hazardzista. Ale nie wpadłem w ryzy hazardu. Postanowiłem przejść do iluzji, bo nauczyłem się oszukiwać kumpli podczas naszych rozgrywek. I tak, no to był super czas, gdzie naprawdę trenowałem po kilka godzin dziennie. Moja wtedy narzeczona jeszcze oglądała i patrzyła. Musiałem sprawdzić, czy ona niczego nie zauważy, czy wszystko jest okej. I naprawdę znajomi zawsze mówili, na imprezę bierz karty, tak? Robimy pokaz i było naprawdę super, nie? I to są takie momenty też, gdzie mogę żyć chwilą obecną. Tak samo jak od OCD bardzo mocno oderwał mnie czas z synem, gdzie zaczęliśmy jeździć razem na deskorolce. Widziałem, jak on się cieszy, jak powiedział mi, zasypiając w łóżku, tato, naprawdę uwielbiam spędzać z tobą czas. Dziękuję. A nie siedzisz w głowie i mówisz, za chwilę poczekaj, bo muszę przemyśleć. No, wiesz, pewnie poszedłeś do lekarza trochę też po to, żeby być z synem, żeby nie było jak wtedy, kiedy mówiłeś mu, tak, zaraz przyjdę i godzinę zajmowałeś się nerwicą. Tak, i najgorsze też jest to, że dzieci bardzo dużo widzą. Widzą, co się dzieje. Nam się może wydawać, że ukrywamy coś, że nikt tego nie zauważy. Ale dzieci są bardzo mądre i widzą bardzo dużo. Jeśli ktoś nas słucha i myśli sobie, czy ta rozmowa jest o mnie, to jakie są takie wskazówki, które mogą sugerować, że faktycznie ja mogę mieć OCD, mogę mieć nerwicę? Przede wszystkim, jeżeli czynności, które robimy, sprawiają nam dyskomfort, musimy je zrobić, żeby zniwelować lęk, to już jest sygnał, coś jest nie tak. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że ja mam trochę OCD też, przecież każdy tak ma, to przepraszam za słownictwo, to jest bullshit. Jeżeli ktoś lubi sprzątać, to na pewno nie ma w brzuchu takich negatywnych emocji i takiego dyskomfortu, że mu to przeszkadza w funkcjonowaniu. Osoby z OCD naprawdę mają zaburzenie, poważne zaburzenie, które niszczy życie. Dlatego jeżeli ktoś czuje, że coś jest nie tak, powinien porozmawiać z rodziną, powinien udać się po pomoc. Powiedział On, one and only, Łukasz Czajkowski, lat 37, powtórzę. Z wiekiem nie masz problemu, więc myślę, że mogę. Żona, 2 dzieci, OCD, czyli nerwica, no i iluzjonista. Temat, który nie uciekł. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję ci bardzo.